Hej, dzisiaj znowu odcinek pomidorowy, bo chciałam Wam kilka rzeczy pokazać. Jakie zmiany, co urosło, co ma owoce, ciekawe odmiany. No i nareszcie, jakoś tak kilka dni temu udało mi się zdecydować, który pęd zostawić na drugi pęd. I zaraz Wam to pokażę, bo to w sumie jest bardzo proste, nie potrzeba żadnych kombinacji. I te wszystkie stare odmiany, one po prostu same się rozwidlają na dwa pędy i nie trzeba spędzać godzin, żeby wymyślać, tak jak ja to robiłam, który pęd zostawić. Zapraszam. Na przykład tutaj, na tej odmianie Persimmon, to jest sznurek, widzicie, od dołu jest kilka liści, raz, dwa, trzy, cztery, 5 liści i w którymś momencie ten krzak zdecydował, że się rozwidli. I to nie jest wilk, który wyrasta tak jakby bardziej z takiej pachy, ale jest normalnie rozwidlenie, a tu jest pierwsze grono. Czyli rozwidlenie jest pod pierwszym gronem w tym przypadku. Nie wiem, czy w każdym tak jest, ale to jest po prostu takie silne rozwidlenie. Nie tak, że tu jest łodyga, a tutaj mały wilk. I po prostu to zostawiam jako drugi pęd. Tutaj te kwiaty, jak nie wiecie, są w tej torebce, żeby nie dopuścić do przypadkowego zapylenia krzyżowego. Zobaczcie, jakie fajne są kwiaty tej odmiany, takie fajne mają kuleczki. Persimmon, czyli pomidorek pomarańczowy. No i tutaj miałam jeden sznurek, a drugi sznurek po prostu przywiązałam do pierwszego sznurka. Nigdy nie wiążę niczego do łodygi pomidora, bo łodyga pomidora się robi coraz grubsza i ten sznurek po prostu by się w nią wbił. Także drugi sznurek jest przywiązany do pierwszego i owinięty w koło tego drugiego pędu. Czyli sobie rosną na dwa pędy. I wszystkie inne wilki usuwam. Tutaj widzicie odmianę Marina's Praise. I także raz, dwa, trzy, cztery, 5 liści i jest rozwidlenie. Tutaj widzicie małego wilczka, którego usunę. Ale to jest rozwidlenie tak jakby taki widelec. Na dwa się rozwidla i tutaj jest pierwsze grono. I tak samo prowadzimy, usuwamy te wszystkie wilki. Ta odmiana jest bardzo ciekawa, ponieważ jest to tak zwana odmiana variegated, czyli dwukolorowe ma liście, ale ta odmiana ma to tylko w stadium początkowym, a potem to podobno zanika. Ja to mam tylko na 2 liściach, takie dwukolorowe zabarwienie. To jest uwarunkowane genetycznie. Niektóre pomidory po prostu kolekcjonerskie tak mają. Niektórzy ludzie się fascynują tą dwukolorowością. To jest fajna odmiana. Nie mogę się doczekać, bo taka żółto-czerwona, dwukolorowa w przypadku owoców Marina's Praise. A tutaj już Accordion Cherry. To jest to grono, które miałam osłonięte tym woreczkiem z organzy, ale zrobiło się takie wielkie, że musiałam zdjąć. Ale zobaczcie, jakie fajne są owocki. Już widać dokładnie kształt. Accordion Cherry, oczywiście multiflora, czerwona, podobno bardzo smaczny, bardzo długo leży, fajne ma takie owocki. No i teraz, jak zdejmuję te torebki, to wtedy to grono najlepiej sobie oznaczyć tasiemką, że to grono było osłonięte przed zapyleniem krzyżowym, żebyśmy potem wiedzieli, z którego grona pobierać nasionka. Dwie najwyższe odmiany z moich pomidorów to jest ten Giant Belgium i ten Stalin, którego dostałam z Polski. Stalin jest tutaj. Bardzo silnie rosnące krzaki. W ogóle w tym roku moje pomidory wyglądają wyjątkowo dobrze. No to myślę, że to jest dlatego, że od nasionka
były inne metody stosowane. Zobaczcie sobie w poprzednich filmikach, jak je siałam. Metoda w kubeczkach. Tutaj mamy Mega Bloom, czyli mega wielki kwiat. A jest to odmiana Tsingtao. A także obornik kurzy, który dałam pod korzeń, granulowany. No i także to, że mają wystarczająco dużo wody. Nie było zbyt gorąco. Wszystkie wyglądają przecudnie. I zobaczcie, tak samo rozwidlenie tutaj, rozwidlenie tutaj. Czyli jak one podrosły, to było łatwiej po prostu wywnioskować, który pęd będzie drugim pędem. Zobaczcie. I wszystkie już mi się udało przywiązać, drugie sznurki, także teraz tylko będę je prowadzić, po prostu owijać je dookoła tych sznurków. Następnymi ciekawymi pomidorami w mojej kolekcji w tym roku są multiflory, czyli to są pomidorki, które mają grona z wieloma owocami, może ze 100. To jest odmiana Fishwise. Accordion Cherry jest następną i mam także kozulę 14, czyli mega groniasty. Ale Lufish Wise przebija mega groniasty w tym momencie, bo to gronko tak wygląda, jakby było mniejsze. To jest odmiana Cuore Antico di Aquiteme. I co to znaczy, że jest wispy? Te odmiany po prostu mają liście, które zwieszają się tak na dół. Liście są mniejsze, cieńsze. Po prostu taka jakby wierzba płacząca. To jest taka odmiana pomidora. To nie oznacza, że owocowanie będzie mniejsze. Tutaj są kwiatki. Dopiero zaczyna. No i pędy są tak jakby cieńsze. Tutaj odmiana Anthony's Passionate Heart, która jest podobna. Liście cienkie, takie zwieszające się. Dopiero zaczyna mieć kwiatki. Tutaj odmiana pomidora Sylvan Gaume, czyli jeden z tych rekordzistów na wielkość i ciężar. No i zobaczcie, ma super staśmiony kwiat, który jest ogromny. Oprócz tego ma tutaj to gronko normalnych kwiatów i tutaj. Ale ten ja zostawiam, nie urywam, bo jest ogromny. Chcę zobaczyć, jaki potwór z tego wyrośnie. Jeżeli chodzi o porównanie Sungoldów, niektórzy może wiedzą, że porównuję Sungold F1, który jest mieszańcem, a także Sungold Select 2, Sungold Select 1, podejrzewam, i Ambrosia Gold tutaj. W tym momencie tylko Sungold Select 2 zawiązał owoce, czyli można powiedzieć, że jest najwcześniejszy. Sungold F1 jest może trochę wyższy, odrobinę, ale ma jedno grono kwiatów, oczywiście mieszańców, nie ukrywam, torebkami i nie zawiązał jeszcze owoców. Ambrosia Gold rośnie najsilniej, jest najwyższa, najsilniejsza, a zaczęła zawiązywać owoce, czyli drugie miejsce, ma jeden mały zawiązany tam. Sungold Select numer 1, najsłabiej wyglądający pomidor z tych czterech, nie zawiązuje jeszcze, ma kwiatki, widzicie, potrząsam ciągle, żeby im pomóc w zapylaniu się. Mam także szczoteczkę do zębów elektryczną, którą zapylam, żeby pomóc. Także w tym momencie porównanie tych czterech odmian wygląda tak. Wygrywa Sungold Select 2. Jeszcze parę słów na temat tych doniczek ceramicznych, które ja mam wkopane tutaj w tunelu foliowym. Jeżeli chcecie znać wszystkie szczegóły na ten temat, to cofnijcie się do starszych filmów z wczesnej wiosny, jak to działa. Po prostu woda przenika przez porowate ścianki terakoty i zobaczcie, korzenie, to są chyba korzenie pomidorów, które tutaj są posadzone, po prostu oplatają tą doniczkę i pobierają tyle wody, ile potrzebują.
Jeżeli ziemia jest wilgotna, to przenikanie wody przez ścianki po prostu zatrzymuje się, czyli to jest dostosowane do potrzeb roślin. Myślę, że to jest bardzo fajna metoda, bardzo prosta i zobaczcie, te korzenie po prostu uwielbiają to.